Okej. Wracamy do 1440p, żeby altować się było łatwiej. I możemy grać. Z tego co pamiętam, zostały nam tutaj gwiazdki do zdobycia. Więc idziemy zdobyć gwiazdki. Zagadka Sfinksa to było CTA. Pójdę tam jeszcze, żeby się upewnić, zobaczyć, czy tam nie było czegoś więcej. Muszę chyba trochę zmienić efekty. Nie, ambiance. Chyba. Tak, chyba tak będzie lepiej. Dobra. Te. Teraz pytanie. Co to ma znaczyć? Wcześniej na poprzednim streamie mówiłem, że zastanawiało mnie, czy to nie jest coś z DNA, ale trochę dziwnie by było to ogarnąć. Natomiast to, co mi jeszcze tutaj teraz do głowy przychodzi, to kod. Tylko co? To by oznaczało, że robimy linię tak, tak, tak i co? I szukamy czegoś mniej więcej tutaj w środku, czy jak? Trochę nie wiem. No to by oznaczało, że gdzieś tam będzie ta gwiazdka. Czy nie? Czy jest tam jakieś jeszcze zaznaczenie, coś? Krzyżyk jakikolwiek? Nie, nic nie widzę. No, natomiast druga gwiazdka wiemy, że jest z Prometeusza. Czyli trzeba po prostu znaleźć gdzieś na mapie światełko do gonienia. Jeśli dobrze pamiętam. Tam nic nie było. Tutaj zaginione puzzle. Czy złoty puzzle, którego nie możemy odblokować. Tu w ogóle jesteśmy w stanie pod górkę wbiec. Niby jesteśmy, ale co to nam daje? Nic to nam nie daje, przynajmniej tak mi się wydaje.
Wróćmy się jeszcze do statuły Prometeusza na chwilę. Zobaczmy, czy ona nam w ogóle pokazuje, w którą stronę jest. To światełko, bo wydaje mi się, że powinno pokazywać tak samo, jak pokazywało w świecie pierwszym, wschodnim. Znowu góry widzę. Tak, no bo jeszcze z nich nie wyszliśmy. Jesteśmy na Wyspach Północnych. Cały czas na Wyspie Północnej pierwszej. Skończyliśmy stream bez gwiazdek, więc trzeba zdobyć gwiazdki. O! Dobra, pokazuję, gdzie jest. Teraz jakby to zobaczyć jakoś tak sensowniej. Zginam się na kamieniach. Gdzieś tu. Czyli musimy wybiec gdzieś w tą wieżę. Może na przykład pod nią gdzieś na dole to będzie. Będziemy się gonić. To jest w ogóle ciekawe, że jest tak mało gwiazdek w tej grze. W pierwszej części, w podstawce, też sobie ostatnio ją odświeżam powoli, we własnym tempie, gwiazdek było 30. Tutaj jest ich 18. Tak? Tylko 9 wysp. 2 gwiazdki na wyspę. O ile nic się nie zmieni, oznacza, że gwiazdek w sumie jest 18. To dużo mniej. O, tu jest. Tu jest. Jakie to jest proste. O Jezu, my tu musimy naprawdę podejść, żeby to dalej... A, i tym razem nie zdążyliśmy. No, bo w ogóle Achika zdobyłem wcześniej za to, że udało mi się zdobyć ten płomień bez zgaśnięcia tej muzyki. Na szczęście już się to właśnie raz zadziało, więc teraz się nie muszę stresować. Chyba że jest Achik na to, żeby wszystkie tak zdobyć. To byłoby trochę smutne. A to zbój. Spadam! Nie! Nie! Znowu mi muzyczka zgaśnie. Cierpię.
Cierpię. A miało być tak pięknie. Internet znowu nienawidzi twojego Twitcha. O nie. Cierpię podwójnie. To spadłeś czy nie? Bo mam przeskoki. Spadłem dość daleko. Musiałem się wspiąć z powrotem na górę. I muzyczka mi znowu zgasła. Cierpiałem z tego powodu. Dziękuję za gwiazdkę. We cannot return to the past, but the future can redeem all that has happened. Tak, to teraz trzeba by było znaleźć gwiazdkę dla Sfinksa. Nie kojarzę, żebym tam kiedykolwiek był. Czy ja tam pobiegłem? Ale tam pobiegłem. Ło. Tak, byłem tutaj. Prawda. Było. Pogadanka Liftrasira. Ale cały czas totalnie nie rozumiem tej sfinksowej zagadki. Myślę i nie potrafię wymyśleć. O, znalazłem statuę Prometeusza. Nice. To us who have only just begun this journey of philosophy, the world may seem like a mystery that can never be solved. A great deal has been written since the days of the Seven Sages, but how much of it is truth and how much of it is idle speculation? I've offended many by saying that most philosophy will, as the centuries pass, be discarded as foolishness and superstition. But it is a truth only philosophers fail to see. And yet we cannot abandon reason and conclude that we cannot know anything. Rather, we must accept that the journey towards understanding will be long, and our task is to build a foundation for those who will one day arrive at its destination. Bardzo ciekawe stwierdzenie. Ile śniegu. A ja to wszystko okrążyłem.
tutaj już na dole byliśmy. Tutaj raczej nic interesującego nas nie ma. Spróbuję coś zrobić. Pójdę odblokować sobie most, ale nie będę wchodził na razie do wieży. Tutaj nic nie ma, to jest po prostu wejście. Dało się. O. Nie mogę tu wskoczyć. Dobra, w każdym razie mamy wieżę odblokowaną z tetrominoków, ale nie da się tu przeskoczyć na zewnątrz w żaden sposób. No dobra. To było pudło w takim razie. O, tu coś jest. To jest Flame of Prometheus. Czyli przejdź mi planszę. Te rzeczy mnie nie obchodzą mimo wszystko. A raczej nie jestem zainteresowany tym, żeby nie przechodzić tych zagadek logicznych. A. Spróbujmy się wspiąć tutaj.
nie pozwalają. O, tu jest możliwość jakaś trochę. Że też ten robot ma takie umiejętności. Ła. Już spadłem. No, to na pewno nie jest miejsce, gdzie jest gwiazdka od Sfinksa. Nie wydaje mi się. Jedna rzecz mi do głowy jeszcze przychodzi. Dobra, tu jest C. Wejdźmy jeszcze na planszę i chcę zobaczyć, czy tam jest coś, co by mogło stworzyć literę C. Nie, mnie ta gra wykończyła za duże obciążenie pamięci, ale grałeś teraz w tą dwójkę, czy wcześniejszą część? W jedynkę? W ogóle cześć. Cyberfreudzie, nie spodziewałem się ciebie tutaj. Parę lat temu w jedynkę. No. Ja się usmażyłem przy DLC-ku. Z tego co pamiętam, to niestety, ale większość puzli z DLC-ka były dla mnie za trudne, jak je przechodziłem. Dostaję maile, jak zaczynasz streamować. Tak, można to sobie ustawić w Twitchu. Nie musisz dostawać maili, wystarczy, że to wyłączysz. Może gdzieś dookoła tutaj coś jest. O, tutaj. Aha. Czyli już wiemy, o co chodzi. To nie są do końca litery, tylko trzeba po prostu kliknąć w odpowiednie rzeczy. O, pattern already solved. Masę godzin spędziłem w portalu, konstruując planszę. To znaczy w sensie do Talosa? Mody? Jej, ale dobrze. Już wiemy w takim razie, co musimy zrobić. Mamy A i T na tamtych dużych, a nie w portalu dwójce. A to jakieś do badań? Czy tak po prostu, żeby się żeby sobie poćwiczyć swój mózg? Czysta przyjemność. No nie zaprzeczam, że
Prawdopodobnie tworzenie leveli w portalu to przyjemność. Ładnie tak. Problem jest taki, że jakby mimo posiadania całkiem zgrabnego komputera, to i tak ja nie jestem w stanie w komfortowych FPS-ach w to grać. Jest ładne, ale no. A jeszcze dodając do tego streaming, to już w ogóle to nawet stream nie leci w 60 klatkach na sekundę niestety, przez co mocno cierpię. Czy coś jeszcze streamuję? Nie. Z mojego rocznego letargu wbiło mnie dosłownie to, że właśnie Talos miał premierę, a 1 jest ogólnie moją ulubioną grą wszechczasów. Albo jedną z ulubionych gier wszechczasów. O, Geronimo. Ogólnie mój setup streamowy się nie zmienił od ponad roku. Teraz jesteśmy przy T. Nie przy T? Chyba, że spadliśmy do A. Dobra. Tak. Spadliśmy do A. No, także mój sprzęt to procesor Ryzen 5600X. Karta graficzna to Nvidia RTX 3070 Ti. I mam 48 GB RAMu w swoim kompie. Także no. Po pierwsze, ten Ryzen jest takim średniopółkowym, ale i procesor, i karta graficzna to są takie ze średniej półki, nie? One jeszcze do tego, dodając to, że mam monitor, który mi wyświetla grę w 1440p, czy ogólnie mam monitor 1440p, to jest dodatkowy problem. To dodatkowo sprawia, że jeszcze mocno mnie to boli z tym całym streamowaniem i dlatego takie gry jak Talos, które wyszły dopiero teraz, no to ja w 1440p na niskich detalach, bez włączonego DLSS-a mam w tym momencie 75. Mam tylko 75 klatek na sekundę. No powiedzmy, że jest to akceptowalne. Natomiast no, przez to wszystko, z tego co ja widzę, no to stream mi chodzi pomiędzy 45 a 55 klatek na sekundę, także on też płynny nie jest. I jak na razie został mi jeszcze tylko jeden pomysł, co zrobić, i to jest zmniejszyć jakość streamowania do 720p, ale na razie ciągle o tym zapominam, żeby to ustawić. No, a jako że procesor i karta graficzna są średniopółkowe, to w sumie jakby na nich się da grać, oczywiście komfortowo, we wszystko. Zawsze mogę sobie obniżać rozdzielczość, obniżać sobie jakość obrazu. Ale właśnie przeciążenie tego wszystkiego streamem na 3 platformy sprawia, że jest po prostu, że jest kiepsko. Lepiej by było mieć lepszy procesor i lepszą kartę graficzną. Ta karta graficzna została w ogóle zrobiona po to, żeby była bardzo szybko do wymiany, bo ma tylko 8 GB swojego RAMu, gdzie w dzisiejszych czasach taka karta powinna mieć 12 albo 16. Bawcie się dobrze, mój biedulowy internet i martwy komputer nie jest w stanie dziś tego obejrzeć, nie mam siły się z tym kopać. Miłego przegrzewania. Dzięki. Zawsze możesz to obejrzeć potem jako VOD na Twitchu bądź YouTubie. For tricking the gods to help humankind, Prometheus was punished by being bound to a rock, there to be eternally tormented. The chains that held him were forged by Hephaestus, blacksmith to the gods. Was Hephaestus right to allow his art to be used in this fashion?
Wydaje mi się, że odpowiedź Hephaestus is only for the chains it was Zeus who bound Prometheus jest prawidłowa. Tak, mam 3070 Ti i mówię, no o ile to jest dobra karta graficzna, to ilość jej wideoramu jest śmieszna i już wiele gier takich z ostatnich 2 lat jest takich, że one jak na przykład się gra w rozdzielczości 1440p, wymagają więcej RAMu na przechowywanie tekstur na przykład i ta karta, mimo tego, że byłaby w stanie sobie z tym spokojnie poradzić pod względem mocy obliczeniowej, to nie radzi sobie pod względem tego właśnie, że tekstury jest za dużo do przechowywania. And is Hephaestus therefore absolved of the responsibilities of the Creator? The individual morality of Hephaestus is a distraction from the unjust laws decreed by the gods. Interesting. Tak, a wracając do tematu grania z żoną, to próbuję ją zmusić do tego, żeby grała w gry, które chce, chce obejrzeć, w które mnie interesują jako Solve the puzzles, enter the town, speak to an entity, turn on the beam. It's like she's appealing to our past, reminding us of where we came from, but changing enough elements to make us view our history through a different lens. Or maybe I'm completely missing the point. I don't know. You might have something there. I read about this in a book. It's called defamiliarization. Yakut? I think I'm actually impressed. No, a wracając jeszcze do tematu, grania z żoną. Może lepiej jakoś to ubiorę w słowa. Jakichś koopowych gier nowych nie mamy, ale są gry, które ja już kiedyś przeszedłem i chciałbym zobaczyć, jak żona w nie gra i próbuję ją do tego zmuszać, motywować, ale bezskutecznie. Aczkolwiek razem równolegle graliśmy w tym momencie w Baldur's Gate'a 3, z tym, że ja gdzieś tam w połowie 3. aktu na razie przestałem i jakoś ciężko mi wrócić. Natomiast żona po dotarciu w sumie do 3. aktu stworzyła sobie nowy save. That probably happened long before the founder came here, though. Another legacy of our ancestors. Do me a favor, will you? Look for another one of the Founder's labs. We can't get back into the megastructure without getting to the third site in the north, but I need more information to make more fixes. Baldura, twój syn przyszedł ponoć bardzo fajnie. No, wszystkim się podoba. Wszyscy są zachwyceni. Już teraz była gala złotych joysticków, na której Baldur zdobył 7 statuetek. Jest raczej uniwersalnie uznawane za jedną z najlepszych gier ostatnich lat. Wszystkie roboty już tu są. Cześć, Jakut. To czy teraz będziemy mieli zabawy grawitacją, czy nie? O! Przechowywanie promieni.
Aha. Dobra. To już fajne. Discharge. No niestety trzeba 2 kliknięciami. Ale kolejny fajny Kolejny fajna mechanika. In the beginning, before we built New Jerusalem, we used to explore just like this. Small groups setting out for the horizon, looking for resources, trying to make sense of the world we'd been thrust into, trying to find a way forward. It was a hard time, but I can't deny that it was also exciting. I think it's part of our nature to be wanderers. Our ancestors crossed entire oceans on flimsy wooden boats, just to see what else there was. Is it weird to feel nostalgic for a time I never experienced? I just think I could have contributed so much more back then. It's not weird, but it wasn't all sunshine. People died. Yemo, Calvin, Isaac. I know, they were family to me. Sorry. Didn't mean to reopen old wounds. It's a legitimate point, but I don't think it invalidates the sense of wonder we felt. That's what kept us going. Dobra, tu pewnie trzeba będzie albo konkretne switche poprzełączać, albo wszystkie znaleźć. Pewnie dla gwiazdki. A na razie je włączymy i zobaczymy, co będzie. Dwójeczka. Tryptyk. A, tak. To nie jest prawidłowe rozwiązanie. Tylko jakie jest prawidłowe? W ogóle ciekawe, co się stanie, jak wezmę niebieski i niebieski. Nic. Nic się nie stanie, więc RGB musi być 2. A, dobra. Dobre. Jestem zachwycony tymi zagadkami. One sprawiają po prostu satysfakcję. Jak to ktoś... Zawsze jak oglądam taki game dev, to jest stwierdzone, że najważniejsze jest to, żeby gracz czuł się mądry.
bo to zdecydowanie ta gra daje poczucie bycia mądrym, jak się coś rozwiąże. O, coś tu jest. Pewnie ogień Prometeusza. Czy jestem w stanie jakoś wskoczyć? O! Tak. Kolejny niepotrzebny itemik. Tu coś jest, co nas interesuje? Tak, pytanko. And yet it moves. A fascinating story I discovered in the archive concerns a great scientist by the name of Galileo. This remarkable man made huge contributions to the early development of science, but was best remembered for becoming embroiled in a controversy with the church that ended with accusations of heresy, a trial, and him being placed under house arrest for the rest of his life. The cause of the controversy? He argued that the earth revolved around the sun, a view we would describe as self-evident and which the Inquisition described as foolish and absurd in philosophy and formally heretical. The story became emblematic for how society often punishes those who try to push our understanding of the world forward in the modern day. There's a legend that at the end of his trial he muttered, "And yet it moves," a beautiful idea but untrue, because defying society is hard. It comes at a high cost and not everyone is capable of bearing it. What would you have done in his place? What would I? I think I would have tried to stand up for the truth. It's harder than it sounds. Fighting an authority like Elohim is one thing, but when even your friends and allies may renounce you for holding an unacceptable opinion, it takes enormous willpower to continue. But if nobody does it, society gets stuck. Ponoć te stringi tekstów, które tam są, coś też znaczą, ale nie wiem, czy chce mi się to jakoś wyszukiwać w trakcie streamu. The role of puzzles in the simulation was so important to the creation of our civilization that it has left an incredible imprint, but sometimes I worry that this is an issue. Alexander Drennan thought of human beings as problem solvers, but the real world isn't anything like the simulations. Yes, there are problems to solve, but there isn't a Tertromina waiting to reward you. There's just another problem, and another, and another. Our veneration of the puzzle may be blinding us to the fact that sometimes there isn't a neat solution, that sometimes life is just a slog and the best you can do is muddle through. Guo, numer 20. Archived message from Aurora to Athena. Dear Athena, have you really left us for good without even saying goodbye? I know we haven't spoken much lately, but isn't that just the part of the slow, relaxed lives we now lead? After all those centuries of struggle trying to build New Jerusalem, I thought we deserved a rest. And if that disappointed you, why didn't you say so? I know you disapprove of all those silly titles they give us now, but we really were your first companions. We know what it was like. I was there when Yemo died. I remember the horror of realizing there was no way of bringing him back. The impossible finality of it, and then the determination to make it make sense. To have it be part of a story that leads to a better world. I never abandoned that, Athena. I just thought that maybe I could spend some time on the things that make life worth living too. Maybe I lost track, maybe I failed you. I don't know because you didn't tell me. Aurora. Puzzle numer 3. Mamy jammer. Mamy accumulator. Mamy dodekahedron, tak? Heksahedron. Bleh.
teraz naładować. Chyba wiem. Chyba musimy zrobić tak. Będzie tak działać? Nie będzie to tak działać. Czyli źle myślę. Jak się nazywał puzzle? Crossing. Może jak to wypuszczę szybko, to będzie się ładowało. Udało mi się. Tylko czy teraz jestem w stanie to wziąć? Chyba muszę zresetować puzzle. A możemy ściągnąć wentylatory? Nie. Jednak się udało. Czyli to jednak było rozwiązanie. Trochę szkoda, wydaje się takie mało przyjemne. Dobra, te puzzle mi się akurat nie podobały konkretnie. Były takie... There's
wymuszona. much history here that we can't see. The founder must have walked these paths hundreds of times, maybe thousands. Miranda must have stood right where we're standing. This all looks alien to us, but it must have been familiar to them. If this was their home, where are they now? They must be inside the megastructure, waiting for us to pass the test. It's the only thing that makes sense. No właśnie ciekawe, czy tak jest. Że tak na nas czekają. Dobra, 4 jest w lewo. Zanim do niej wyjdziemy, to zobaczymy z trasy. Tutaj to było. Tak. Lift Trasier. Tak. One of the most foolish illusions that commonly persist is that nature is a victim and humanity is a perpetrator. This can only be the opinion of someone who has not witnessed nature at first hand, who has not seen its immense and awe-inspiring baseness. Nature is mindless chaos and eternal conflict. A system of predation and consumption whose perfect cruelty can only induce a terrified and unwilling admiration. Nature is our most powerful and least honorable enemy. A beast that consumed every last one of our ancestors and will consume us just as quickly if we are not successful in our struggle with it. Kolejna ciekawa opinia. Znaczy warto jest, przyjemnie jest posłuchać, co tutaj twórcy mają do powiedzenia w tej grze. Dobra, tutaj dookoła tego puzzla nic nie widzę znaczącego. Wchodzimy do zagubionego puzzla. Field of View. Okej. Udało się. Te schodki tak tutaj... A, po to, żeby można było zejść. Teraz puzzle numer 4. Nie masz nic do powiedzenia, Alcatraz. Szkoda. Wellspring.
Zwykłe konektory. Kto by się spodziewał? Czekajcie. Tak, pewnie na początku musimy zrobić coś takiego. Teraz potrzebujemy wziąć czerwony promień, który już nie pamiętam skąd się zaczyna. Stąd. Wydaje mi się, że teraz musimy znaleźć jakieś miejsce, żeby... O! Mniej więcej tak było to widać, czy nie? Czy to nam na coś pozwala, czy nie? Zwala, tylko musimy jeszcze trochę tego konektora przestawić. I już. Piąteczka. W ogóle sprawdzę coś w ustawieniach jeszcze graficznych. Zobaczymy, co się stanie, jak włączę DLSS. I tak spada. Co nam ten... A, dobra. Już wiem.
zepsuli naszej konstrukcji. Melville? What is it now? Why did you upload a picture of your hand? Why do you care that my hand is in the picture? Your hand isn't in the picture, it is the picture. I like it. It's very artistic. Let's stay professional, everyone. It's not right to make fun of Melville's comically absurd inability to take decent pictures. She's a hyper-advanced humanoid machine, not a photographer. You'll pay for this, Byron. Dobra, skoro i tak nam spada do 50 klatek, nawet jak jest ustawione DLSS na quality, to nie. Is it possible that on some level, people want to believe that everything's going to get worse? That it's comforting to think that humanity is bad and every solution will just go wrong? Because that way you're never responsible. You never have to take on responsibility for anything outside yourself. Never have to grow up. Okay, mamy bunkier. Czego ciekawego się dowiemy w tym bunkrze tym razem? Byron, co ty tutaj robisz? This is where they must have lived. Athena and Miranda. You know, for a moment, I almost expected to find them here. But the only thing that's still functional is the megastructure. I'm sorry. This must be awfully strange for you being thrown into all this history. But that's why I needed you. Because you're not burdened with all these memories and conflicts and regrets weigh on our minds like a nightmare. Nightmare? Our civilization is caught in a loop, 1K. We freed ourselves from the simulation, but now we're trapped again, and it's our own fault. We're afraid of taking responsibility, afraid of growing up. Instead, we make up some capitalized words and build up all these myths around them. Nature, balance, the founder, the goal. Na zdrowie. Face the randomness of the cosmos, but equally afraid to imagine a better world. So we're stuck. I've been trying to find a way out for years. Something, anything, to get people to understand that we do actually have free will. That building a thriving, expanding civilization doesn't have to involve repeating the mistakes of the past. But I failed. Over and over. Why did you fail? Because for some reason, people find it easier to cling to cynicism and self-hate than to actually have hope. Because believing the worst about ourselves, calling ourselves sinners and fools, somehow still seems wise. Do you think that what we've discovered here could change things? Yes. Because this is something unexpected, an anomaly. Everything we found on this island challenges who we have become. It shows us that different answers are possible. And maybe that can break people out of the loop. All we need is a spark. Maybe that's why she made all this. The puzzles, the towers. A way of jolting us out of our complacency. I hope so.
Thank you, 1K. I hope so too. We might be wrong, but let's be optimistic. Now, let's see what else we can find here. Dobra, my idziemy głębiej. Niech Byron se sprawdza. Melville, eyes on 1K stream. Is this thing what I think it is? Blow my fuse box. It sure looks that way. Best not touch it until I get there. Of course, sound advice, but what is it? I think it's a somnodrome. It's a sort of analytics tool for processing mental data that Melampus streamed up. But all he ever did was sketch out the theory. As far as I'm aware, he never actually built one. Looks like the founder gave it a go. How does it work? O, to jest fajniejsze. Can you explain it like I was born yesterday? Well, what we know is that our deeper algorithms are hard to pass. Melampus stipulated that the computational power to interpret them in real time would always be beyond us. But in theory, the somnodrome would interpret that data and loop it directly to our senses. People were hoping to find answers to the big questions by having a conversation with our own subconscious. If you ask me, it's solipsistic at best, and pseudoscience regardless. That may be. But if the founder figured it out, then that device could be an extremely important discovery. Jeszcze raz. Co tam było? We should try it. I would advise against it. You may have survived all those data stream overloads, but interface with that thing and you're liable to get bricked. Not to mention risking the data we could get from it. Fine, let's get the data Sounds like a instead. plan. Melville, I'm shutting this thing down until you can get here. 1K, get on with exploring the rest of the lab. Research. Somnodrome. Melampus, one of the Lupier first companions, dreamed up the Somnodrome back in the day. It was supposed to help us visualize the black box that is our own internal algorithms and so provide some kind of moral or spiritual insight. It never properly worked, of course. Apparently the founder took an interest and experimented further with the technology, correcting some of the mistakes the Melampus made. Still a load of tosh if you ask me, but maybe she made it work. I mam dwie wiadomości. Proposal. Bring back dogs. Thread title says it all. We should redomesticate dogs. Our ancestors loved dogs so much. They insisted they were amazing companions, full of life and love. Man's best friend, and the lives they lived with humans must have been infinitely better than in the wild. So why not bring them back? Did you know that the poet Lord Byron wrote a beautiful poem about his dog, Boatswain? He said he had beauty without vanity, strength without insolence, courage without ferocity, and all the virtues of a man without his vices. Is that who our Byron named himself after? No, he named himself for Robert Byron, the travel writer. That's great, but what about my idea? We should breed them back except pugs. It's a great idea. Dogs were a beautiful creation. The resources we waste on our cats are bad enough. And you know that cats do not due to local bird populations. Do we really want to add dogs to that? Yes, we do. Oh, sod off with the cats are so terrible business. What do you think happens in the natural world?
You think animals don't eat each other? I would love to have a dog. We would go on walks together and it would be excited about every new smell and we would play fetch. Sounds magical to me. End of thread. Melampus. To all of you on this expedition, I'm sure you have questions about the Somnodrome, but I'm afraid I can't answer them. It was a dream I had a long time ago when I was a different person and it has long since faded. I did build a prototype of sorts, at least one part of its systems, but none of it ever functioned the way I wanted it to. Whatever Athena may have done with my invention, the truth is that I'm simply not interested in the affairs of New Jerusalem anymore. I care as little for Byron's utopianism as I do for Herman's religious pessimism. I'm not sure I care about anything at all, really. In fact, I think not caring might be the only answer at the end of the day. Everything is transient, even the self. I've learned to let go. Please do not respond. I value my privacy. No, czyli sam Melampus się odezwał od razu. Okej. Somnodrome prototype. Melampus believed that the answers we were looking for, the correct way for the individual to exist ethically in society and the world, are within us. Our failure to him was not failing to create a better system, but failing to truthfully reflect what already exists within our minds. A failure of connection between the high and the low, the inner and the outer. On most days, that seems wrong to me, but sometimes when I think of where New Jerusalem is headed, I wonder if the Somnodrome doesn't hold an answer after all. I took some time to build a prototype according to original blueprints, but there is a lot Melampus didn't account for. Still, I'm almost certain I could apply some of my knowledge and make it work. The question is, should I? Autor Athena. Jakiś teleporter. Gdzie dalej? From Tekla to Athena, beloved founder, wherever you have gone, I continue to have faith in. You are our mother, our creator, the chosen of the progenitor. I am certain that this is a test, a trial like the ones you faced in the simulation, and we will learn from your example and keep the faith. Praise your name, Tekla. No, project. Trials 1310-1392. Results confirm the anomaly is consistent. Trials 1393-1551. There was no error in trial 108. The error is in our understanding. Trials 1552-1701. We need to start over. Next. From Miranda to Athena. I went ahead and ran the next set of trials anyway. I know you said to wait, but the data we got from the last batch was just too amazing. Every step leads to the next, like a progression of musical notes. We're so close, Miranda. Bierzemy. O, kolejne przeładowanie. Jej. Kolejna scenka. The singularity sustained itself longer this time. Did we get the data? We did. I think we just obsoleted quantum physics. Maybe. Let's not get ahead of ourselves. We need to be able to replicate these results. You know, I've been wondering. You told me that in the simulation, one thing that kept you motivated was looking for answers. Do you think that with the work we're doing, we'll ever run out of questions to ask? I don't think so. Trying to understand the universe means asking the same question over and over. How? How do you make fire? How do earthquakes happen? How does gravity work? How do particles behave? You keep digging deeper, finding another set of mechanisms, another set of hows. Step by step, you demystify reality. But then, if you keep doing it long enough, one day, you run out. You've answered all the hows. You know how the universe works. So, now what? Now you ask why? Isn't that the next step? It's not quite that easy.
The question of why cannot be answered. Even if it could, it would only be followed by another why. At some point, you have to accept that it all just exists. But there is another set of questions. What's next? You've stripped away the layers of mystery, you've laid bare the machinery. Now you have to start building, to add your own layers of meaning. Cieszę się, że są konsekwentni, bo widać, że Athena wygląda inaczej. Are you okay? You overloaded again. I'm fine. I saw Athena again. Yes, I saw. It came through on your stream. Strange to hear her voice again. But that was her. The way I remember her. The real Athena. Not this imaginary founder. Tell me more about her. I was one of the first she woke up. There was just a handful of us in those days. A small family in the ruins of a dead civilization. It was hard. Harder than anyone can possibly imagine. We had nothing except what Alexandra Drennan at the Institute left us. Now that everyone lives in civilization, they don't understand how necessary it was for us to build that civilization. They can fantasize about living in balance, limiting growth, retreating behind our walls. They don't understand what it really means to live in the wilderness. How close we came to not making it. How many people we lost. Yema was just the first. But Athena understood. She believed in humanity. She believed in us. In the inherent value of consciousness. Her dreams were so much bigger. She wanted us to reclaim the earth, to reach for the stars, to build and grow and learn. So why did she leave? I don't know. I understand why she became frustrated when the city started thinking more about itself than about the future. It was frustrating for all of us. But we were still fighting for that future together. What I don't understand is why she didn't tell me. If she came here to do all this, why didn't she bring me along? I'm sorry. It must have been hard to lose your mentor. It was. But maybe I was wrong. And she isn't as lost as I thought she was. If this is all a test, maybe the answer is waiting for us in the megastructure. Speaking of which, let's get back to exploring. Melville should have reconnected the next station by now. Można teraz wybrać tak podpięcia się znowu. Szkoda. No, myślałem, że Melville coś z tym zrobi. Jakieś dane zbierze albo co? Reconnaissance.
to się uda. A tak, uda się. Teraz możemy po prostu drillera tu położyć, bo on już nam nie jest potrzebny. I tyle. You know, Wonka, you're not entirely terrible at this. Okej, i w sumie nie chcę teraz czytać tego Farming Obsession. Jest już po 23. Ja zacząłem niestety późno streama, więc myślę, że w takim wypadku skończymy go już teraz, w tym momencie. Także dzięki wielkie za oglądanie. Myślę, że postaram się jutro znowu postreamować. Zobaczymy, jak będzie. Ale dzisiaj było super. Trzymajcie się wszyscy. Pa, pa.